Odzew jest po prostu na tyle pozytywny, że się chce to pracować dalej przy tym. Przyszli mechanicy przede wszystkim powinni być wytrwali. Zawsze już jako dziecko lubiłem rozbierać zabawki. Dokładnie, pip, pip. Powstają fajne projekty, które mają na celu właśnie stworzenie ekstremalnej maszyny. Mamy dużo więcej zleceń. Miłość do mechaniki chyba była od zawsze, tak prawdę powiedziawszy. Zawsze już jako dziecko lubiłem rozbierać zabawki. Moje zabawki nigdy nie były w całości, więc zawsze musiałem sprawdzić, co jest w środku, jak to działa, na jakiej zasadzie. Z reguły nie dało się już później poskładać, ale z racji tego dużo rzeczy też się nauczyłem. Także myślę, że od zawsze po prostu była jakaś taka smykałka, pasja do tego, żeby coś stworzyć, coś rozebrać, coś zbudować po swojemu. Mechaniką rolniczą z racji tego, że prowadziłem zawsze swoje gospodarstwo, pracowałem w gospodarstwie swoich rodziców, więc wszelkie naprawy maszyn to zawsze było już taką moją, powiedzmy, rzeczą, którą ja zajmowałem się już jako nastolatek. Natomiast jeżeli chodzi o taką już typowo zarobkową, czyli prowadzenie warsztatu i ewentualnie praca gdzieś w innym zakładzie, które też wcześniej odbywałem, no już jakieś 15-16 lat. Jeżeli chodzi o popularność, mamy dużo więcej zleceń. No niestety nasza siła przerobowa jest taka, jaka jest, więc no musimy po prostu troszeczkę, może nie tyle przebieramy zlecenia, bo tego nie możemy robić. Staramy się każdego klienta traktować w porządku. Po prostu trzeba czasami po prostu dłużej poczekać na taką naprawę u nas. Jeżeli chodzi o dalszą kwestię rozwoju, tak, jak najbardziej chcielibyśmy zatrudnić kogoś do pracy jako mechanika, natomiast no, nie ukrywam, że jest bardzo ciężko znaleźć młodą osobę, która chciałaby się po prostu tego podjąć no, na tyle rzetelnie, że no, ta współpraca byłaby po prostu szeroko pojęta w obie strony, tak, że ja mam pracownika, który daje nam pewność wykonania prawidłowego, powiedzmy, danej naprawy, prawidłowej wykonania naprawy. No oczywiście w drugą stronę jest to związane z kwestią finansową. Na dzień dzisiejszy jeszcze takiej osoby nie znaleźliśmy. Na dzień dzisiejszy największym problemem jest dostępność części. Mamy duży problem związany chyba jeszcze z sytuacją po-covidową, później wiadomo z sytuacją na świecie i borykamy się w dużej mierze właśnie z problemem dostępności części. To jest taki chyba najbardziej problematyczna rzecz w tej chwili. Niestety, ale musimy spędzać dużo więcej czasu przed komputerem, czyli po prostu szukamy części, czasami już niekoniecznie sama cena gra rolę, tylko po prostu dostępność, zdobycie tej części, więc niejednokrotnie musimy troszeczkę przepłacić za te części, ponieważ nasi stali dostawcy nie są nam w stanie zaoferować danego podzespołu, więc długie godziny wielokrotnie spędzone przed komputerem i po prostu poszukiwanie na rynku, że gdzieś na danym magazynie taka część po prostu się znajduje, no i musimy ją wtedy zakupić. Jeżeli chodzi o ciągnik, na dzień dzisiejszy mamy praktycznie już dopięty temat montażu kabiny, czyli kabina jest założona już na ciągnik, wisi na 4 poduszkach, wykonane są wsporniki, wykonane jest pełne pasowanie, czyli podłoga, dopasowane są błotniki na chwilę obecną. W tej chwili trwają prace nad układem wysprzęglania plus układ hamulcowy, czyli mamy już rozłożone wszystkie elementy odnośnie instalacji pneumatycznej, hamowania przyczep. Wykonany jest na dzień dzisiejszy hamulec przedniej osi. No wiadomo, hamulce tylne to one już były wcześniej wykonane i na dzień dzisiejszy trwają prace nad dokończeniem tego podzespołu, czyli rozłożenie rurek i uruchomienie podzespołów. W dużej mierze tak,
Dużo łatwiej po prostu zaczęło się pozyskiwać pewne komponenty. Natomiast związane to też jest głównie z tym, że mamy okres już jesienno-zimowy. Ja osobiście mogę poświęcić po prostu dużo więcej czasu maszynie, projektowi. To jest głównie tak, ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o sponsorów, tak, jak najbardziej. Niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o zwątpienie, pojawiało się niejednokrotnie, jeżeli trafia się moment, że staję przed przysłowiową ścianą i nie wiem, co dalej zrobić. Zawsze takie momenty się pojawiają. Jest to na tyle trudny projekt, gdzie można powiedzieć, że ten ciągnik powstaje od zera. Tych momentów było wiele i myślę, że jeszcze niejednokrotnie taki moment nastąpi. Po prostu trzeba czasami odpuścić, odejść na bok, ewentualnie dzień, dwa zrobić sobie przerwy i wrócić ze świeżym pomysłem. Jeżeli chodzi o tą kwestię, kto dodaje otuchy? No na pewno rodzina, wszyscy wspierają ten projekt, cieszą się, że on w ogóle powstaje, ale oczywiście no, najwięcej jest to związane z moimi osobami, które mnie po prostu oglądają, tak? Czyli miłe komentarze, które są naprawdę pozytywnie nastawiają do dalszych prac. No myślę, że to głównie w tym zakresie. Więc osoby, które po prostu oglądają kanał i śledzą cały czas na bieżąco prace, które trwają przy Zoomtracku. Na razie chciałbym skończyć ten ciągnik. Jeżeli chodzi o dalsze prace, to wszystko będzie zależało, jak zakończy się praca przy Zoomtracku. Natomiast nie ukrywam, że mam w planach, żeby powstał kolejny ciągnik, natomiast no, na dzień dzisiejszy nie mam bazy. Jeżeli będzie po prostu odpowiednia baza, nie mam konkretnego typu, który ciągnik chciałbym przerobić, ale myślę, że fajny pomysł mógłby jeszcze powstać na niejedną ogólnie maszynę. Może polską, może niekoniecznie polską. Jest wiele ciekawych ciągników, które można by było odpowiednio zmodyfikować. Zawsze chciałbym uzyskać maszynę, która jest trwała. Niekoniecznie jestem za jakimiś potężnymi mocami. Powstają fajne projekty, które mają na celu właśnie stworzenie ekstremalnej maszyny, która nie będzie niestety użytkowa w sposób do pracy powiedzmy w polu, tak? Moje ciągniki chciałbym, żeby pracowały w polu, ale jednym z większych moich marzeń na przyszłość jest stworzenie zupełnie innego ciągnika, który będzie ciągnikiem chociażby właśnie elektrycznym. Jeżeli chodzi o samą elektryfikację, uważam, że jest to dobry trend, natomiast potrzebujemy jeszcze naprawdę masę czasu, żebyśmy po prostu byli w stanie tak dopracować te systemy, żeby one przede wszystkim były tańsze, o wiele bardziej ogólnodostępne. Jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, tak, jest to dobre rozwiązanie, natomiast nie powinniśmy absolutnie wyprzeć starych rozwiązań, ponieważ ciągnik elektryczny na dzień dzisiejszy uważam jako typowo pomocniczy ciągnik, czyli do prac przy gospodarstwie, który nie wykonuje jakichś ciężkich prac. Jeżeli chodzi o maszyny dużych mocy, no to tutaj tak jak mówię, tu jeszcze moim zdaniem nie mamy technologii, która by zapewniała duże przebiegi, niską awaryjność tych maszyn, żeby klienci po prostu byli z tych maszyn zadowoleni i nie ponosili po prostu potężnych kosztów przy ewentualnych naprawach i ewentualnych wymianach baterii i tego typu sprzętu. Pytanie jest bardzo ciężkie. No, mam nadzieję, że uda nam się nadążyć za tymi wszystkimi trendami, tak jak do tej pory. Tak? No, cały czas jako mechanik muszę się rozwijać, zakład musi się rozwijać, musimy nadążać za obecnymi technologiami. Chociażby dzisiaj robimy coś, czego nie robiliśmy jeszcze kilka lat temu, tak? Czyli cały czas ten rozwój systematycznie następuje. Ciężko mi jest odpowiedzieć na takie pytanie. Niestety wiele firm po prostu dąży do tego, żeby takie warsztaty niestety niekoniecznie istniały,
czyli jest to na zasadzie dealer i serwisy typowo dealerskie. Mamy potężny problem ze zdobywaniem wiedzy, no to jest chyba akurat ogólnodostępny problem, jeżeli chodzi o warsztaty niezależne. No, mam nadzieję, że swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata będziemy za tym po prostu nadążać. Przyszli mechanicy przede wszystkim powinni być wytrwali. To jest chyba taka najbardziej rada, którą ja mogę udzielić, ponieważ staram się, wykonując swój zawód, być przede wszystkim wytrwały, nie poddawać się, bo są momenty, które naprawdę stwarzają wiele problemów. Jeżeli się poddamy w danym momencie, odpuścimy raz, no to niestety to się już będzie powielało, więc przede wszystkim wytrwałość. Czasami trzeba poświęcić na daną usterkę naprawdę masę czasu, nie zawsze przekłada się to na jakieś, powiedzmy, zarobki finansowe, ponieważ no, ogólnie jest problem tego typu, że poświęcamy masę czasu, a nie jesteśmy w stanie uzyskać za to odpowiedniego wynagrodzenia. Wtedy automatycznie po prostu sama satysfakcja czasami przynosi większą radość, że ktoś sobie nie poradził, natomiast my sobie z tym problemem poradziliśmy i to też naprawdę przynosi bardzo dużą satysfakcję. Pronar Wheels. We drive your business.